Szpital to miejsce, gdzie ludzie szukają ratunku. Gdy wchodzisz na oddział operacyjny, oddajesz swoje życie w ręce lekarza, wierząc, że to ktoś, kto wie, co robi. Wierzysz, że pomoże ci wrócić do zdrowia. Ale co, jeśli chirurg, który trzyma w rękach skalpel, nie chce ci pomóc? Co, jeśli zamiast ratować, celowo cię krzywdzi? Teksas, rok 2011. Do sali operacyjnej wchodzi dr Christopher Dunch, neurochirurg o imponującym CV. Człowiek, który miał być nadzieją dla pacjentów z poważnymi problemami kręgosłupa. Wysoki, przystojny, charyzmatyczny. Nosi biały kitel jak wojskowy mundur. Jest pewny siebie i uśmiechnięty. Ale za tą fasadą kryje się coś mrocznego. Coś, co sprawiło, że ponad 30 pacjentów wyszło z jego operacji okaleczonych lub martwych. Jego ofiary nie wiedziały, co je czeka. Nie wiedziały, że neurochirurg, któremu zaufali, nie miał zamiaru im pomóc. Kim był ten człowiek? Jak ktoś taki mógł przejść przez wszystkie etapy kariery lekarskiej i nigdy nie zostać zatrzymany? Odpowiedź jest przerażająca i sprawia, że już nigdy nie spojrzycie na lekarzy tak samo. Christopher Dunch miał wszystko, czego można oczekiwać od doskonałego chirurga. Był wykształcony, ambitny i inteligentny. Jego CV wyglądało wręcz niewiarygodnie dobrze. Ukończył studia medyczne w University of Tennessee Health Science Center, gdzie zrobił doktorat z badań nad komórkami macierzystymi. Był nie tylko lekarzem, ale też naukowcem, który zapowiadał się na przełomowego specjalistę w dziedzinie neurochirurgii. Jego mentorzy widzieli w nim przyszłość medycyny, ale nikt nie zauważył, że coś było nie tak. Już na etapie studiów Dunch nie wyróżniał się jako chirurg, wręcz przeciwnie. Jego umiejętności praktycznie były przeciętne, a niekiedy wręcz niepokojące. Niektóre operacje kończyły się poważnymi powikłaniami. Jego koledzy wspominali, że często wyglądał na zmęczonego, rozkojarzonego, a nawet pod wpływem substancji. Ale jego wiedza teoretyczna była imponująca. To właśnie ona zmyliła wszystkich. Dunch wiedział, jak mówić, jak się zachowywać i jak tworzyć wrażenie geniusza. Nikt nie patrzył na jego rzeczywiste umiejętności chirurgiczne. Wszyscy widzieli jedynie genialnego naukowca, który miał zmienić medycynę. Wkrótce dostał prestiżową rezydenturę w szpitalu metodystów w Dallas. I wtedy zaczęło się piekło. Pierwsze błędy można było jeszcze zignorować. Drugi pacjent? Przypadek. Trzeci? Pech. Ale potem zaczęło być jasne, że to nie był zbieg okoliczności. Christopher Dunch nie miał żadnej kontroli nad tym, co robił. W kolejnych miesiącach pacjenci wychodzili z jego operacji sparaliżowani, zniszczeni i skazani na życie w bólu. Niektórych nigdy nie udało się już uratować. Ale szpital nadal go zatrudniał. Jak to możliwe? Jak człowiek, który zostawiał po sobie falę zniszczenia, mógł nadal operować? Być może dlatego, że w rzeczywistości nikt nie chciał ponosić odpowiedzialności. Lekarze wiedzieli, że coś jest nie tak, ale system pozwolił mu działać dalej. Początek horroru jest zawsze taki sam. Zwyczajny dzień. Zwyczajna operacja. Zwyczajna wiara w to, że wszystko pójdzie dobrze. Pierwszą ofiarą Christophera był Jerry Summers, jego najlepszy przyjaciel. Mężczyzna, który znał go od lat i ufał mu jak bratu. Jerry miał problem z kręgosłupem. Nic poważnego. Nic, czego nie dałoby się naprawić prostą operacją. A Dunch obiecał mu, że to prosta, rutynowa procedura. Że wszystko pójdzie świetnie. Że nikt inny nie zrobi tego lepiej. Jerry zaufał mu.
i wszedł na salę operacyjną. Operacja poszła koszmarnie. W ciągu kilku minut Dunge popełnił katastrofalne błędy. Zamiast delikatnie oczyścić nerwy, dosłownie je rozciął. Zamiast precyzyjnie umieścić implant, wbił go w mięśnie, powodując potworny ból. Krew zalewała pole operacyjne, ale on nie zatrzymał się. Nie poprawił błędu. Po prostu zaszył ranę i wyszedł. Kiedy Jerry się obudził, nie mógł poruszać rękami ani nogami. Był sparaliżowany. Jego najlepszy przyjaciel zamienił go w kalekę. Ale najgorsze jest, że ta operacja wcale nie była wyjątkiem. To był dopiero początek. Następny pacjent miał jeszcze mniej szczęścia. Potem kolejny i kolejny. Ale system, który powinien zatrzymać Dunge'a, milczał. Dlaczego nikt go nie podejrzewał? I jak wielu ludzi musiało stracić zdrowie i życie, zanim ktoś powiedział dość? Christopher Dunge operował jak rzeźnik. Jego ręce trzymały skalpel, ale zamiast precyzji siały spustoszenie. Pacjenci, którzy oddawali mu swoje zdrowie, nie mieli pojęcia, że nigdy już nie będą tacy sami. Lista ofiar jest długa. Ginny Summers, sparaliżowana na całe życie po prostym zabiegu. Floella Brown miała wrócić do zdrowia po operacji szyi, ale zmarła z powodu fatalnego cięcia tętnicy. Jeff Glidewell, mężczyzna, który przeżył piekło, gdy Dunge przez pomyłkę rozciął jego przełyk i zostawił kawałek gazy w gardle. I wreszcie Mary Efford, kobieta, która po operacji obudziła się sparaliżowana, w potwornym bólu, bez świadomości, że jej rdzeń kręgowy jest kompletnie zmasakrowany. To nie były zwykłe błędy. To były katastrofalne, niewyobrażalne zaniedbania. Każda operacja kończyła się tragedią, a jednak Dunge nadal pracował. Jak to możliwe? Jak lekarz, który zabijał swoich pacjentów, mógł dalej operować? Czy szpitale nie wiedziały, co się dzieje? A może wiedziały, ale wolały milczeć? To, co działo się w kolejnych miesiącach, pokazuje mroczną prawdę o systemie medycznym. Lekarze wiedzieli, ale zamiast zgłosić jego poczynania na policję, po prostu się go pozbywali. Zamiast zatrzymać potwora, pozwalali mu przenosić się z jednego szpitala do drugiego. Każdy kolejny szpital zamykał oczy na tragedię, obawiając się skandalu i pozwów. A Dunge wciąż dostawał nowych pacjentów, nowe ofiary. Przez lata system medyczny był dla niego tarczą. Nikt go nie zatrzymywał. Aż do momentu, gdy lekarze, którzy widzieli jego zbrodnie, powiedzieli w końcu dość. Gdy Christopher Dunge kroił swoich pacjentów, inni lekarze patrzyli. Nie z ciekawości, nie z podziwem, ze strachem. Zespół chirurgiczny widział, jak operuje. Widział rozcięte nerwy, wbite w mięśnie śruby, krew, która wylewała się tam, gdzie nie powinna. Wiedzieli, że te operacje to pełna improwizacja. Pierwszy raz zaczęli ostrzegać już w 2011 roku. Dr Robert Henderson, ceniony neurochirurg, który pracował w Dallas, odebrał telefon. Jego znajomy właśnie operował Mary Efford, pacjentkę, którą dzień wcześniej operował Christopher Dunge. Gdy otworzył jej plecy, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Śruby, które miały trzymać jej kręgosłup, były wbite w mięśnie, nie w kości. Tylne więzadło, które stabilizuje kręgosłup, zostało całkowicie wycięte. Nerwy były posiekane na kawałki. To nie był błąd, to była katastrofa. Dr Henderson powiedział później, że to było najgorsze zniszczenie, jakie kiedykolwiek widział w swojej karierze. Nie mogło być przypadkiem. Wtedy zaczęła się wojna. Henderson zaczął ostrzegać innych lekarzy. Zaczął pisać raporty. Zaczął alarmować szpitale, że Dunge nie jest lekarzem, tylko rzeźnikiem. Ale nikt nie chciał słuchać. Szpitale przenosiły Dunge'a zamiast go aresztować. Każdy kolejny dyrektor medyczny bał się pozwów.
utraty reputacji i skandalu. Zamiast pozbawić go prawa do wykonywania zawodu, pozwalali mu przenosić się do kolejnej placówki i operować dalej. Dunge miał przerażające wyniki. Ponad 30 pacjentów z okaleczeniami i kilka zgonów. Żaden inny chirurg w USA nie miał tak katastrofalnych statystyk, a jednak nadal dostawał pracę. Henderson i kilku innych lekarzy przysięgli, że go powstrzymają. Ale nikt w ich świecie nie wiedział, jak skazać lekarza za morderstwo. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło, a czas uciekał. Czy to możliwe, że chirurg, który doprowadził do śmierci i kalectwa dziesiątki pacjentów, robił to celowo, czy był po prostu niekompetentny? Odpowiedź przyszła w formie jednego przerażającego e-maila. Listu, który napisał sam Christopher Dunge. Listu, który zdradzał prawdę o jego morderczych intencjach. List był skierowany do jego byłego przyjaciela, doktora Jeffrey'a Gridewella. To, co napisał, brzmiało jak manifest psychopaty. Jestem aniołem śmierci. Być może jestem najpotężniejszym lekarzem, jakiego kiedykolwiek znał ten świat. Jeśli chcesz, mogę być twoim partnerem i zrobić ci miejsce na szczycie. Ale jeśli staniesz przeciwko mnie, zniszczę cię. Anioł śmierci. To właśnie tak siebie nazwał. To nie był przypadek. To nie były błędy. To była świadoma decyzja. Dunge nie chciał ratować ludzi. Chciał ich niszczyć. W tym momencie lekarze zrozumieli, że nie walczą już z niekompetentnym chirurgiem. Walczą z seryjnym mordercą, który używał sali operacyjnej jako spełnienie swoich chorych upodobań. Lekarze postanowili zatrzymać Dunge'a, zanim ten zniszczy kolejne życia. Wiedzieli, że jeśli nie powstrzymają Dunge'a, wkrótce kolejna ofiara umrze na stole operacyjnym. Wtedy Henderson wraz z kolegami postanowili zrobić coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie zrobił nikt w ich branży. Zgłosili kolegę po fachu na policję. To było bezprecedensowe. W historii USA nigdy wcześniej żaden lekarz nie został skazany za morderstwo na sali operacyjnej. Ale Dunge nie był lekarzem. Był seryjnym oprawcą, który po prostu nosił biały kitel. Ruszyło śledztwo. Zaczęło się zbieranie dowodów. Ze szpitali płynęły przerażające raporty medyczne. Policja uznała, że Dunge celowo i wielokrotnie niszczył zdrowie swoich pacjentów. I w końcu doszło do aresztowania. W 2015 roku Christopher Dunge został oficjalnie oskarżony o przestępstwo, jakiego nigdy wcześniej nie postawiono lekarzowi. Zarzut? Celowe okaleczanie i narażanie pacjentów na śmierć. 8 lutego 2017 roku. Sąd w Dallas. Na ławie oskarżonych dr Christopher Dunge. Człowiek, który miał być przyszłością neurochirurgii. Sala jest pełna. W pierwszych rzędach siedzą jego ofiary. Pacjenci, którzy przeżyli operację. Lista zarzutów jest imponująca. Ponad 30 pacjentów doznało poważnych uszkodzeń ciała po jego operacjach. Niektórzy są sparaliżowani. Niektórzy pacjenci zmarli. Ale jeden przypadek był kluczowy. Tą pacjentką była Mary Efford. Jej operacja miała być prosta. Dunge obiecał, że pomoże jej odzyskać sprawność. Ale zamiast tego rozciął jej rdzeń kręgowy. Wbił śruby chirurgiczne w mięśnie zamiast w kości. Zostawił ją w stanie agonalnym i wyszedł. To była ostatnia operacja, jaką kiedykolwiek przeprowadził. Prokuratorzy nie mieli wątpliwości. Christopher Dunge nie był lekarzem, który popełniał błędy. Był człowiekiem, który celowo niszczył ludziom życie. Podczas procesu przedstawiono dowody. Przerażające raporty medyczne. Nagrania operacji, na których widać było katastrofalne błędy. Zeznania okaleczonych pacjentów. I jeden przerażający e-mail. Ten, w którym napisał: jestem aniołem śmierci. Christopher Dunge nie miał żadnej obrony.
Złożył tylko jedno oświadczenie. Nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić. Nikt mu nie uwierzył. Ława przysięgłych obradowała zaledwie kilka godzin. Kiedy wrócili, ich decyzja była jednoznaczna. Winny. Winny umyślnego okaleczania pacjentów. Winny celowego niszczenia życia swoich ofiar. Winny nadużycia zaufania i przekształcenia sali operacyjnej w miejsce tortur. Wyrok? Dożywocie. Christopher Dunge nigdy nie wyjdzie na wolność. Nigdy więcej nie dotknie skalpela. Nigdy więcej nie stanie nad pacjentem. Został osadzony w więzieniu w Teksasie. Próbuje się odwoływać, ale wszyscy wiedzą, że jego historia się skończyła. Sprawa Christophera Dunge'a była przełomowa. Po raz pierwszy w historii lekarz został skazany za swoje operacje jak za morderstwo. Jego historia wstrząsnęła światem medycyny i zmieniła prawo. Po jego procesie w USA rozpoczęła się ogólnokrajowa dyskusja o lukach w systemie medycznym. Bo Dunge nie był jedynym lekarzem, który nie powinien nigdy dotykać pacjenta. Po prostu był tym, który został złapany. W efekcie sprawy Dunge'a zmieniono procedury weryfikacji lekarzy. Szpitale nie mogą już po prostu zwalniać problematycznych chirurgów i pozwalać im przenosić się do kolejnych placówek. Teraz muszą raportować ich działania. Ale czy to wystarczy? Bo prawda jest taka, że w każdej branży są ludzie, którzy nie powinni tam być. Są źli policjanci, którzy nigdy nie powinni nosić odznaki. Są prawnicy, którzy nigdy nie powinni bronić ludzi. I są lekarze, którzy nigdy nie powinni trzymać skalpela. Christopher Dunge siedzi w jednym z najbardziej surowych więzień w Teksasie. Nie ma dostępu do specjalnych przywilejów. Nie może pracować w więziennym szpitalu. Nie może wykonywać żadnej funkcji związanej z medycyną. Jedyne, co może robić, to czekać na śmierć w betonowej celi. W więzieniu jest izolowany od reszty osadzonych. Strażnicy nie chcą, by inni więźniowie dowiedzieli się, kim jest. Bo w społeczności skazańców istnieje jedna zasada. Lepiej być mordercą niż lekarzem, który krzywdził ludzi, którym miał pomóc. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli podobają Wam się moje podcasty, to zapraszam również na kanał telewizji Crime and Investigation Polsat. Tam również możecie mnie usłyszeć. Bardzo dziękuję.